O Clair Obscur Expedition 33 słyszeli już pewnie wszyscy zainteresowani. Moja recenzja nie będzie odkrywcza, ale powstała bazując na moich doświadczeniach i przemyśleniach, więc pewnie nie będzie szła z głównym nurtem, choć mogę się mylić. Mocno po czasie, ale na spokojnie ograłem sobie całość, ogarnąłem większość bossów i większość zadań pobocznych. Czy to faktycznie kandydat na grę roku? Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energich-Micielski, a to recenzja gry Clair Obscur Expedition 33 w wersji na PlayStation 5 Pro. Zapraszam. Dla tych, co nie wiedzą, Clair Obscur Expedition 33 to pierwsza produkcja studia Sandfall, które zostało założone przez byłego pracownika Ubisoftu. Z wywiadów dowiedzieliśmy się, że niejaki Guillaume Brochet był znudzony klepaniem ciągle tego samego i postanowił zrobić coś nietuzinkowego, nowatorskiego i przede wszystkim własnego. I oto jest owoc pracy niewielkiego studia, które przez ostatnie tygodnie zawojowało rynek gier swoją produkcją. Clair Obscur to niezwykle ciekawa i niegłupia historia. Akcja dzieje się w dziwnej wersji Paryża, gdzie na horyzoncie widnieje pewna liczba. Na początku gry jest to 34. Raz do roku siedząca pod liczbą postać, zwana malarką, zmazuje aktualny numer i pomniejsza go o 1. Zdarzenie jest to nazywane gommage. Powoduje, że wszyscy mający 34 lata umierają. Za rok cykl się powtórzy. Mieszkańcy nie siedzą jednak bezczynnie i co roku wysyłają ekspedycje z celem zniszczenia malarki i uwolnienia mieszkańców z dziwnego piętna. Wraz z ostatnim gommage pojawia się liczba 33 i ekspedycja o takim samym numerze wyrusza w nieznane, aby podobnie jak poprzednicy spróbować szczęścia. Szanse są niewielkie i cała ekipa nie spodziewa się tego, co zobaczy na miejscu. Historia jest super, nietuzinkowa, oryginalna, zawiera sporo dodatkowej treści, ale nie będę już spoilerował. Przez niemal 3/4 gry pojawia się coraz więcej pytań. Próbujemy łączyć kropki, ale wiele rzeczy zdaje się nie mieć sensu. Ale spokojnie, wszystko na końcu się wyjaśni i klocki układanki wreszcie się do siebie dopasują. Niemniej, historia to bardzo mocny punkt gry i myślę, że można śmiało powiedzieć, że takich historii dzisiaj brakuje. Nie tylko mnie, ale i innym graczom, bo fabuła jest też ważnym aspektem, który przyczynił się do sporego sukcesu gry. Expedition 33 to RPG w japońskim stylu, ale z własnym pomysłem na siebie i to pomysłem, który jest genialny w swojej prostocie. Grę obserwujemy z perspektywy trzeciej osoby, poruszamy się po lokacjach, walcząc z napotkanymi przeciwnikami, ale i zbierając znajdźki. Co jakiś czas trafiamy na obszerną mapę, po której możemy docierać do kolejnych punktów. Tutaj zastosowano motyw znany z Final Fantasy, jednak nie jest to poruszanie się stricte po mapie, ale po świecie. Podróż nie tylko służy nam do przemieszczenia się do nowych lokacji, ale i znajdziemy w ten sposób unikalnych przeciwników, a także znajdźki, jak i ukryte lokacje. Z czasem świat gry będzie się rozszerzał, dając nam coraz więcej miejscówek do zwiedzania, jednak w końcowym rozrachunku mapa nie jest przesadnie ogromna i przejście z jednego końca do drugiego zajmie nam zaledwie kilka minut. Najważniejszym systemem w RPGach jest walka. Expedition 33 korzysta ponownie z wypracowanych rozwiązań z Final Fantasy, ale ma przy tym ciekawy twist. Do gry RPGowej dorzucono mechaniki z Souls-like'ów i wypadło to wyśmienicie. Ale, no właśnie, zawsze jest jakieś ale. Nowatorskie rozwiązania, czy nietuzinkowe, no nie idą w parze z intuicyjnością. Model walki z początku wydaje się trudny, niezrozumiały i przepotężnie skomplikowany. Składa się na to kilka czynników, które wyjdą później z tej recenzji. Walka odbywa się w systemie turowym. 3-osobowa drużyna kontra do 3 przeciwników. Nie będę opisywał wszystkich niuansów, bo by mi zajęło to wiele stron tekstu, a i tak pewnie mało kto by to zrozumiał. W dużym uproszczeniu i skrócie. Walka odbywa się na zasadzie punktów akcji. Punkty owe możemy użyć na początku do strzału swobodnego, czyli sami celujemy z broni dystansowej, w co chcemy trafić. Ma to sens, bo część z przeciwników ma czułe miejsca, które mogą wywołać specyficzny efekt. Można strzelać do momentu, aż nie skończą nam się punkty akcji. W przypadku braku dostępnych punktów wykonujemy jeszcze dodatkowy atak podstawowy. Jeśli jednak przeoszczędzimy punkty, możemy je wykorzystać na atak specjalny lub, nazwijmy to dla ułatwienia,
czar. Każdy z nich zabiera określoną ilość punktów akcji i ma przeróżne efekty. I tutaj autorzy się postarali. Mamy niezwykle zróżnicowany wachlarz bojowy i co ciekawe, dla każdej postaci inny. Jedne z ataków będą powodowały wzrost paska ogłuszenia, inne nałożą na przeciwnika ogień, inne mrok, inne sprawią, że odzyskamy energię. No jest tego masa. No i teraz sprawa się bardziej komplikuje. Każda z postaci ma unikalny system walki. Warto go poznać, aby korzystać z przewagi, jaką dana postać daje. Tutaj jest też sporo opowiadania, więc nie będę tego rozwijał i pozostawię wam do odkrycia. Niemniej, każdy z bohaterów jest inny. Na przykład postać Monoko, która uczy się ciosów od przeciwników, jeśli uda się z nich pozyskać nogę. Przy ataku zamienia się w danego przeciwnika i wykonuje jego charakterystyczny cios. Bardzo fajna sprawa. Ale wspomniałem o systemach Souls-like'owych. To parowanie i uniki w czasie rzeczywistym. Jest to świetnie rozwiązane i trzeba chwili, aby opanować te techniki, bo nie są proste. Unik posiada większe okienko na prawidłowe wykonanie i pozwala po prostu uniknąć ciosu. Parowanie ma mniejsze okienko, ale jeśli nam się uda w nie wbić, postać wykona przepotężną kontrę. Kłopot jest taki, że wielu przeciwników atakuje seriami ciosów i każdy z nich trzeba w takim wypadku sparować. System powoduje, że uczymy się zachowań przeciwników na pamięć, ale nawet doskonale znając ich ataki, nie raz i nie dwa minimalny brak koncentracji i nieuwagi i postać może zostać zmieciona z planszy. Walki są trudne, szczególnie na początku, ale progres jest budowany, uczymy się zachowań i możliwości. Nasze postacie zyskują na sile, a uniki zaczynają coraz częściej wchodzić bezproblemowo. Czytałem, że ludzie narzekają, że kontry rzadko wchodzą, ale nie jest to prawda. One wchodzą zawsze, jeśli odpowiednio naciśnie się przycisk. Czas na jej wykonanie jest mocno wyśrubowany i nie zawsze się to udaje. Gdyby wchodziły za każdym razem idealnie, byłoby to bez sensu i gra byłaby banalnie prosta. Dodatkowym elementem jest to, że ciosy przeciwników nie mają określonego znacznika, kiedy kontrować czy zrobić unik. Musimy zrobić to na czuja albo nauczyć się odczytywać zamiary i to jest zajebista sprawa. I deweloperzy potrafili te elementy wykorzystać w perfidny sposób, ale zaraz o tym powiem. Dorzucę jeszcze, że dojdą też skoki i kontry gradientowe, ale to już zostawię wam do ogarnięcia, abyście nie myśleli, że tylko uniki kontra. Nie, moi mili, jest tego więcej i trzeba ogarniać sygnały, kiedy co wyprowadzać. Nasze postacie możemy wyposażać w oręż, co jest oczywiste, ale i w Picto. I to już kolejna komplikacja. Picto jest pasywnym elementem, który wpływa na naszą postać. Na przykład każdy atak podstawowy zadaje 2 ciosy zamiast jednego, albo na początku tury dostajemy ekstra punkt akcji. Samych Picto są dziesiątki i można tam ugrzęznąć na długo, aby dobrać odpowiedni setup dla postaci. Teraz skomplikujmy to jeszcze bardziej. Picto można się nauczyć. Jeśli mamy go w swoim wyposażeniu, wtedy Picto może stać się luminą. Luminy możemy zainstalować w drugim drzewku postaci u każdego z bohaterów niezależnie. Możemy mieć ich teoretycznie nieskończenie wiele, ale każda lumina kosztuje określoną ilość punktów, aby nie było za łatwo. Te lepsze kosztują więcej, no więc trzeba się decydować, co potrzebujemy. Wiem, brzmi to zajebiście skomplikowanie i nie będę was oszukiwał. Na początku jest. Gra wcale nie pomaga w nauce. Na początku atakuje nas absurdalną ilością informacji, bardzo często podając je jednorazowo. Oczywiście każda z postaci ma swoje drzewko umiejętności, no i oczywiście jest ono indywidualne dla każdego bohatera. W zamian za expa i levelowanie dostajemy punkty, które możemy przeznaczyć na ciosy. Nie ma ich wiele, ale za każdy cios, no cóż, trzeba słono zapłacić. Niektóre z nich 10 punktów, więc 10 poziomów levelowania. Ciosów możemy mieć 6 i tutaj trzeba je sobie dostosowywać wedle uznania. Każdy z nich, podobnie jak Picto, ma różne możliwości. Dodatkowo, każda z postaci ma te możliwości unikalne, więc na przykład umiejętność wskrzeszania ma tylko jeden z bohaterów, ale niekoniecznie jest to postać, którą chcemy mieć w drużynie, więc jest tutaj dużo żonglowania. Co ciekawe, jeśli wszyscy z naszej ekipy zginą, mamy jeszcze możliwość dokończenia walki postaciami, które nie były w podstawowym składzie. I wierzcie mi, wiele razy uratuje to wasze dupska, dlatego warto dbać o wszystkie postacie, a nie tylko o te w podstawowym składzie, bo to w końcu zaprocentuje. Broń oczywiście możemy upgrade'ować, ale do tego trzeba znaleźć bardzo rzadkie katalizatory chromy. Te najczęściej spotykane podbiją broń
do 3. poziomu, natomiast te powyżej poziomu 20, no to już niezwykle rzadkie znajdźki, więc lepiej wybrać jedną z broni, którą lubimy i w nią pakować. Pamiętajmy, że do upgrade'u mamy jeszcze 5 broni, po jednej dla każdej postaci, więc trzeba bardzo przemyśleć, kto ma mieć jaki oręż. Jedną z rzeczy, która doprowadzała mnie do szału, to sztuczne limitowanie siły ataków. W zasadzie przez 80% gry mamy atak w limicie do 10 000 punktów, do 9999. Oznacza to, że jeden cios nie przekroczy tej wartości, ale można oczywiście zadać serię ciosów i każdy cios w serii będzie zabierał 10 000 punktów. Po skończonym drugim akcie dostajemy specjalne Picto, które pozwoli nam atakować bez limitów i wtedy zaczyna się zabawa. Ciosy zadające po 60, 80 czy nawet 100 000 nie są wcale taką rzadkością. Wspominam o tym, bo wiele osób narzeka na limity, więc wyjaśniam, że tak, są, ale tylko do pewnego momentu. Gra oferuje mnóstwo zadań pobocznych. Zacznijmy od bossów. Tutaj autorzy z perfidną, sadystyczną przyjemnością serwują nam typów, którzy wydają się niemożliwi do pokonania. Zazwyczaj nazwani są jako chromatyczni. Siła ich ciosów jest przeogromna i jednym strzałem potrafią zmieść całą ekipę, ale na każdego jest sposób. Niektórzy z nich wymagają kilku lub nawet kilkunastu doskonałych uników, jeden błąd i masz trupa w ekipie. Inne wymagają żonglowania ciosami, bo te za drugim razem zabierają niewielką część tego co wcześniej. Jest tutaj sporo naprawdę fajnych pomysłów i wiem, że nie raz i nie dwa będziecie walić głową w betonową ścianę, ale spokojnie. Wszystkich da się pokonać i na wszystkich jest sposób, choć może to trochę potrwać, jak w Soulsach. Ten aspekt jest świetny, ale wymaga niezwykłej koncentracji i pełnej świadomości tego, co robimy i co chcemy uzyskać. Wiąże się to oczywiście z całkowitym zrozumieniem umiejętności postaci i wykorzystywania ich w odpowiednim momencie. Walki z opcjonalnymi bossami są tak dobre, że będąc już na samym końcu gry, wracałem wielokrotnie do ekranu mapy, aby jeszcze powalczyć i pokonać kolejnych pajaców, no i oczywiście pokazać swoją wyższość. Zobaczycie, nie tak łatwo przebiec przez grę od początku do końca, kiedy czeka nas jeszcze obok tyle zajebistości. Najbardziej znienawidzonymi przeze mnie zadaniami opcjonalnymi są te zręcznościowe. Clair Obscur platformerem nie jest, ale twórcy zaserwowali nam kilka takich dzikich akcji, gdzie trzeba precyzyjnie skakać, aby dotrzeć na przykład na szczyt wieży. Bluzgałem przy tym co niemiara i jak dla mnie te elementy zupełnie do gry nie pasują i nie powinno ich tutaj być. Sorry, ale jak będę chciał platformera, to ja sobie odpalę z robota. Eksploracja gry to jeden z punktów, do którego przyłożono dużo uwagi. Każda lokacja wygląda dziwnie, niespotykanie, ale przy tym i kolorowo i jakoś tak soczyście. Początkowo to zachwyca, ale po kilkunastu godzinach te nasycone kolory męczą, ale i tak efekt wow pojawi się nie raz i nie dwa, bo takich lokacji to jeszcze nigdy żeście nie widzieli. Są takie, które wyglądają jak podwodna rafa, inne jak jesienny park i tak dalej, i tak dalej. Twórcy stanęli na głowie, abyś się nie nudził i nie będziesz się nudził, bo miejscówki zmieniają się jak w kalejdoskopie i za to szanuję nieziemsko. Jeśli chodzi o oprawę, no to mam tutaj kilka kąśliwych uwag. Gra nie ma obsługi PlayStation Pro, więc tryb wydajności wygląda szczególnie na mapie świata bardzo nędznie. Gra jest niezwykle wtedy zblurowana i niewiele widać. Wiele znajdziek pomijamy, bo ich po prostu nie zauważymy w tym całym rozmyciu. Bardzo źle to wygląda. Ale tryb wydajności to jedyne sensowne rozwiązanie, aby nauczyć się idealnie kontrować i unikać. Ta gra potrzebuje tej płynności. Sama oprawa jest co najwyżej poprawna, no ale i tak pomysłami na design lokacji, przeciwników bije światowe studia na głowę. Zadziwiające, że w głowach Francuzów było tyle unikalnych idei, jakich nigdy jeszcze nie widziałeś. Bardzo rzadko zdarzy nam się sytuacja, że odnajdziecie w czymś inspirację z jakiejś innej gry. Ma się wrażenie, że studio Sandfall to maszyna unikalnych, niecodziennych pomysłów, niespotykanych nigdzie wcześniej. Chylę czoła. Rzadko to robię w recenzjach, ale pochwalić muszę muzykę. Mamy tutaj do czynienia z repertuarem mocno niegrowym, często opartym o fortepian, ale dzięki temu idealnie współgra z rozgrywką. Usłyszymy trochę piosenek, również rewelacyjnie splatających się ze zdarzeniami dziejącymi się na ekranie. Muzyka to mocarny punkt gry i tutaj twórcy również poszli po bandzie, nie serwując nam ani techno, ani metalowego łupania. Spokojne, fortepianowe plumkanie okazało się, że ma potężną moc
moc, jeśli się wie, w których momentach ją wykorzystać. Gra jest w pełni zlokalizowana kinowo i to jest zbawienne. Zrozumienie tony informacji wypluwanych przez grę jest trudne, ale tak łatwiej to wszystko pojąć i powiem szczerze, nie wyobrażam sobie grania z angielskim tekstem, chyba bym nie ogarnął, o co w tej grze chodzi. Ale to wszystko sprowadza się do tego, co mówiłem wcześniej. Zachwyty nad innowacyjnością i oryginalnością tak, ale kosztem intuicyjności i zrozumienia. Coś za coś. Podsumowując, Clair Obscur Expedition 33 to niezwykła niespodzianka. To jedna z tych gier, która pokazuje, że nie jest prawdą, że wszystko już zostało wymyślone i nie ma miejsca na innowacje. Jest dużo miejsca, tylko trzeba mieć jaja, aby po nie sięgnąć. Francuzi zaryzykowali i się opłaciło. To najbardziej nowatorska i oryginalna gra ostatniej dekady. Bawiłem się przy niej wyśmienicie. Czy to kandydat na grę roku? Możliwe. Expedition 33 to czarny koń gamingu. Wyskoczył znikąd i pozamiatał. Gra, która daje nam poczucie czegoś, czego większość z nas nie zaznała od lat. Odkrywania gry, odkrywania mechanik, fascynującej fabuły, poruszanie się dosłownie i w przenośni po niezbadanym lądzie. Brakuje mi tego w grach. Taśmowo trzepane kopie kopii nie zapewniają tego uczucia. Clair Obscur zapewnia i dlatego zachęcam do sprawdzenia. To gra inna niż wszystkie, ale właśnie tego branża potrzebuje. Pójścia pod prąd, olania wydeptanych ścieżek i wytyczenie nowych. Podejrzewam, że Expedition 33 będzie inspiracją dla wielu kolejnych projektów i bardzo dobrze. Potrzebujemy takich gier, potrzebujemy innowacyjności, oryginalności i fajnych pomysłów, bo na tych fundamentach kiedyś opierała się branża gier wideo. Polecam. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.